Bonjour, moi drodzy! Bonjour. Bonjour. Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do drugiego testu odświeżonej Daci Duster. Drugi test, bowiem pierwszy był pełny z opisem wszystkich zmian i uwag i dotyczył on wersji z silnikiem 1.0 LPG. Teraz chciałem Wam szybko pokazać najmocniejszą i najdroższą odmianę z silnikiem 1.3 turbo, czterocylindrowym o mocy 150 koni oraz z automatyczną dwusprzęgłową skrzynią biegów. Jest to zestaw, który już był w Dusterze w 2019 roku, jednak dość szybko zniknął z oferty ze względu na nowe normy emisji spalin. Po ponad roku Dacia uporała się z problemem i skrzynia dwusprzęgłowa wróciła do oferty. Tak więc pod maską mamy silnik 1.3 turbo, znany z innych modeli Renault czy Mercedesa o mocy 150 koni oraz momencie 250 Nm. Tak ta bestia brzmi. Zwyczajny dźwięk czterocylindrówki, nic nadzwyczajnego, ale już za to wydech ładnie, naturalnie buczy, co może się podobać. Chociaż tutaj podobać się mają przede wszystkim osiągi, a tutaj Duster ma się czym pochwalić. Od 0 do 100 katalogowo powinien robić 9,7 sekundy, co ja oczywiście sprawdziłem. Mój wynik to 10,1 sekundy, czyli 0,4 sekundy gorzej niż deklaruje producent. Ale to wciąż całkiem szybko jak na Dacie i nie jedna osoba może się zdziwić ze świateł. W trasie też jest nieźle, chociaż przyznam, że liczyłem na kapkę lepsze odczucia. Jest delikatne opóźnienie w reakcji na gaz oraz minimalnie słabsze przyspieszenie niż się spodziewałem. Ale i tak, jak na Dacie, to jest rakieta. Zwłaszcza, że wcześniej testowałem wersję z LPG o mocy 100 koni. Co ważne, ten silnik występuje też z manualem i napędem 4x4. Niestety, kombinacja 4x4 i automat nie jest możliwa. Ja miałem przyjemność pojeździć po torze Dusterem, na takim torze specjalnie przygotowanym przez oddział Daci i powiem Wam, że naprawdę daje radę. Wiadomo, że to był tor popisowy i suchy, czyli taki, gdzie idealnie będą pokazane walory Dustera na zwykłych szosowych oponach, ale i tak robiło to wrażenie. Maksymalny kąt boczny, jaki osiągnąłem, to 30 stopni, a potem komputer przestał pokazywać przechylenie. Podobno jak się przekroczy wartość 30 stopni, to komputer wariuje. Nieźle. Aha, i po torze jeździłem Dusterem silnikiem diesla. Ale i przednionapędowy Duster może zjechać z asfaltu i jakiś lekki teren mu nie jest straszny. 21 cm prześwit robi robotę. A dodatkowo miękkie zawieszenie dobrze sprawdza się na dziurach. W ogóle Duster z taką mocą dobrze sobie radzi i nie ma się wrażenia, że zaraz auto się rozpadnie. Oczywiście auto mocno się wychyla na zakrętach, a układ kierowniczy pracuje bardzo lekko, co pomaga w mieście, ale na trasie powoduje, że mamy słabe czucie tego, co się dzieje pod kołami. Z drugiej strony nikt pewnie nie będzie śmigał bardzo szybko po zakrętach Dusterem, więc takie zawieszenie wystarczy. Pod względem prowadzenia jest po prostu poprawnie i nic więcej. To może porozmawiajmy o spalaniu. W odmianie z LPG miałem problem z otwarciem wlewu paliwa, na szczęście tutaj problem też się pojawił. I też nie mogłem otworzyć wlewu. Dziwne. No ale tak czy inaczej, w mega zakorkowanym Paryżu moje spalanie wynosiło 9,9 litra. Jak parę godzin wcześniej jeździłem po dużo mniejszym ruchu ulicznym, też w Paryżu, to miałem wynik na poziomie 8,5-9 litra. W trasie przy prędkościach 90-110 zrobiłem wynik 5,5 litra, więc całkiem ładnie.
Jak jechałem stale 120 km na godzinę, to komputer pokładowy pokazał 6,7 litra na 100 km. Szkoda tylko, że skrzynia została dość dziwnie zestopniowana i na ostatnim biegu przy 120 mamy 2400 obrotów, a już przy 140 2700. Moim zdaniem powinno być ciutkę niżej. I powinno być też ciutkę taniej. Testowana wersja, czyli 150-konny silnik i automat dwusprzęgłowy EDC to koszt minimum 86 tysięcy złotych. Tak, 86 tysięcy złotych i to jest najdroższy wariant Daci Duster. A mój egzemplarz miał jeszcze opcjonalne kamery 360 stopni, system bezkluczykowy czy lakier metalizowany. Jego cena wzrosła o kolejne 5 tysięcy złotych, czyli łącznie 91 tysięcy złotych. Cieszę się, że Duster ponownie jest dostępny z najmocniejszym silnikiem benzynowym wraz z automatyczną przekładnią EDC. Zestaw udany, ale niestety już dość drogi i moim zdaniem szkoda, że taki zestaw nie występuje w dużo tańszym wyposażeniu, bo wtedy miałby większy sens. Ale i tak uważam, że Duster to wciąż niezłe auto, które niczego nie udaje. Cześć!